Dzień dobry, witam serdecznie w dzisiejszym materiale na Overdrive Fan Studio, a dzisiaj mam do zaprezentowania perkusję akustyczną marki Millennium, model MX420 Studio. Zapraszam do zapoznania się z tym oto instrumentem, tuż za czołóweczką, a póki co łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z materiałami. I co? Zaczynamy! Dobra, no nie ukrywam, że jest to, słuchajcie, jeden z dwóch modeli perkusji akustycznych, o które najwięcej otrzymywałem zapytań. Chodzi o ten model i o model Focus. Model Focus myślę, że za jakiś czas również na kanale się pojawi, ale na razie mamy, słuchajcie, to cudo. To cudo jest to kompletny zestaw perkusyjny z talerzami, z hardwarem, ze stołkiem, który kosztuje w tym momencie 1850 zł. I czytając jego specyfikację, oglądając jego zdjęcia, no można się zaskoczyć. Słuchajcie, jest to zestaw w rozmiarach studio, więc mamy tutaj stopkę 20 cali, 20×16 tak naprawdę, tomy 10×8, 12×9, floortom 14×14, oczywiście werbel 14 cali na 5,5, a do tego zestaw talerzy. Talerze są wykonane z mosiądzu, no są to, nie ukrywajmy, te niskobudżetowe talerze. Mamy hi-hatik 14-calowy, crash 16 i ride 20 cali, czyli wszystko właściwie typowo w standardowych rozmiarach. Jest też ta wersja oczywiście z centralką 22 cale, jakby ktoś chciał. Ja akurat jestem zwolennikiem tych mniejszych centralek, ale to już nie będziemy o gustach dyskutować. Zestaw wyposażony jest w hardware, statyw na hi-hat, na talerz prosty, na talerz łamany, na werbel, stopek, na którym siedzę również, więc naprawdę kupujemy, słuchajcie, i gramy. Co do w ogóle jakości wykonania, to muszę przyznać, że no wiadomo, rozmawiamy o instrumencie za 1850 zł. Kompletnym. Ale mimo wszystko wiadomo, ten niedrogi chiński hardware tutaj się sprawdza. No nie wiadomo, ile te gwinty wytrzymają. Aczkolwiek ja mam niektóre swoje statywy Millennium, co prawda z tej półki wyższej Pro, już kilkanaście lat i nie widać po nim jakichkolwiek śladów zużycia, a są naprawdę porządnie eksploatowane. No to jest taki podstawowy, że tak powiem, secik. Nie jest najcieńszy, nie jest najgrubszy. Jest tam taki pierwiastek taniości odczuwalny, natomiast w tym zestawie jak najbardziej się to bardzo dobrze sprawdza. Same korpusy bębnów wykonane są z drewna topoli oraz brzozy, więc teoretycznie naprawdę całkiem spoko. I nawet jak podczas skręcania patrzyłem, jak są wykonane, wyfrezowane te krawędzie, to powiem wam, że wygląda to naprawdę przyzwoicie. Oczywiście zawsze można je przefrezować i zrobić pięknie, perfekcyjnie, idealne, natomiast i tak to, co otrzymujemy tutaj, jest ok. Wszystkie obręcze, które mamy na werblu i na tomach, są to 1,5 mm obręcze, więc nie jest to najtańszy sort. Wszystkie te części hardware'u, nóżki, mocowania, lagi, powiem wam, że naprawdę wyglądają bardzo przyzwoicie. No, bym powiedział, że nawet w bębnach wyższej klasy możemy spotkać podobnego typu rozwiązanie. Sama w ogóle perkusja, uważam, że tą swoją okłazinkę, nawet nie wiem jak to nazwać, no bo to nie jest okleina, to jest jakiś tam kawałek tworzywa sztucznego, ma bardzo estetyczną, bardzo to ładnie wygląda, bardzo się to ładnie prezentuje, nawet obręcze, słuchajcie, w bębnie basowym również nie są taką hamówą metalową, tylko są wykonane z drewna, więc bębny warte uwagi, jeśli chodzi o sprawdzenie tego, co jest. Co? Werbel ma
satynową membrankę, aczkolwiek wiadomo, te wszystkie naciągi są to fabryczne naciągi Millennium, więc cudów się tutaj spodziewać nie można, ale na sam początek zobaczmy, jak te bębny się prezentują, jak grają. Zapraszam. Nie wiem, czy zauważyliście, ale całość nagrywam Wam na 2 mikrofony. Znaczy mam mikrofon do gadki tutaj, ale całość dźwiękową bębnów nagrywam tylko i wyłącznie na 2 mikrofony pojemnościowe Rode NT5. Dlaczego? Dlatego, ponieważ chcę Wam zaprezentować w tym momencie, jak te bębny akustycznie brzmią same w sobie, bez żadnych dopałek w postaci właśnie mikrofonowania każdego bębna z osobna, ponieważ wtedy dźwięk jest zupełnie inny. Znaczy potem pewnie podepnę jakiś mikrofon i coś tam Wam zapodam. Natomiast chcę, abyście usłyszeli te bębny w tym akustycznym wykonaniu, w takim jak ja je tutaj słyszę. A te 2 mikrofoniki całkiem fajnie oddadzą prawdziwość sytuacji. A, tutaj warto też dodać, że do bębna basowego wsadziłem jakąś szmatę, właściwie jakąś bluzę, żeby troszeczkę stłumiła membranę. Można to zrobić jakąś poduszeczką, no wiadomo. Tutaj kwestia w ogóle samego nawet nastrojenia bębnów, no to jest totalnie kwestia indywidualna. U każdego mogą te bębny zabrzmieć zupełnie inaczej, no bo je po prostu inaczej nastroi. Tutaj a propos tych talerzy muszę się ponownie zatrzymać. No, czuć i w dotyku, i brzmieniu, że to jest no może niekoniecznie totalna najniższa półka, bo zdarzały mi się talerze, które po kilku uderzeniach pałki po prostu już się wyginały. Natomiast jest to ciut powyżej najniższej możliwej półki. Co prawda one grają, jak słyszycie. Można tam dźwięk wydobyć do ćwiczenia pierwszej koordynacji i na zasadzie traf, nie traf w talerz się to sprawdza. Natomiast, no wiadomo, talerz jest to pierwsza rzecz, którą od ręki po prostu można zmienić, zaczynając od 1, od 2. To jest jakby podstawowy set, który tak samo jak z wymianą membran możemy sobie po prostu upgrade'ować.
No dobrze, to aby tradycji stało się zadość, kilka przykładów dźwiękowych nagranych nadal tylko i wyłącznie na 2 mikrofony dogranymi gitarkami czy tam basem w postprodukcji. Dobra, to zrobię, słuchajcie, teraz wersję, że omikrofonuję tylko stopę i werbel i zagram wam parę przykładów z taką oto podstawową konfiguracją, czyli stopa, werbel i overheady. No i słuchajcie, myślę, że tyle nam w tej prezentacji tutaj starczy. Bębny mimo wszystko uważam, że jeżeli zastanawiamy się nad bębnami do 2000 zł nowymi, kompletnymi, to nie wiem, czy jakieś lepsze rozwiązanie znajdziemy w tym wypadku. A jeszcze lepszym tematem jest, i też to muszę wytestować, na przykład kupienie tego, dokupienie blach Millennium ze stopu B20, które kosztują 1111 zł w tym momencie i mamy zestaw mieszczący się w 3000 zł.
No te zawsze można sprzedać tam za, nie wiem, 3-4 stówki, może ktoś to kupi. Także na sam początek, no ja będę to powtarzał cały czas, jak ja bym takie bębny dostał, jak zaczynałem, to bym sikał ze szczęścia na 20 metrów. Naprawdę, ja zaczynałem na znacznie gorszych bębnach, na jakichś polmuzach, potem jakieś szpaderski i to się miało nijak do tego, co jest tutaj. Dopiero tam potem, po iluś latach nauki sobie kupiłem coś, powiedzmy, lepszego, więc to i tak uważam, że na start, no te blachy, no ale jak sami słyszeliście, można na tych blachach przecież grać. Cicho, cicho, cicho. Tak, to kończymy ten materiał. Dajcie znać, czy, nie wiem, szukaliście tego materiału, czy wam pomogłem w dokonaniu jakiejś decyzji na tak, bądź na nie, jakie widzicie plusy wy może, albo jakie minusy tego zestawu. Słuchajcie, no jakbyście chcieli sobie zakupić ten zestaw, to oczywiście link znajdziecie w opisie do zakupu, a bardzo mi będzie miło, jak z tego linka skorzystacie, ponieważ korzystając z tego linka pomagacie mi w rozwoju kanału, ponieważ jest to link do mojego programu partnerskiego właśnie w Thomanie i będę bardzo, bardzo wdzięczny, że wy robicie właściwie to samo, nadal macie gwarancję, możliwość zwrotu nawet, tylko trochę się namęczycie z pakowaniem, ale ja otrzymam od was przez wasz zakup wsparcie na dalszy rozwój działalności. Także będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Również dziękuję patronom kanału za to, że mnie regularnie wspieracie. No i co? Piszcie, jaki jeszcze byście chcieli materiał odnośnie perkusji, abym wam nagrał. Myślę, że ten fokus się kiedyś tam pojawi. Może chwilkę trzeba odpocząć od perkusji, ale coś tam pewnie będzie. Także tymczasem do zobaczenia. Dzięki, cześć i pa!